Cześć! Jak pewnie pamiętacie, osoby, które śledzą mój kanał, w ostatnim czasie na korekcie lakieru odwiedziła mnie F10, czyli BMW serii 5 F10. O czym chciałbym dzisiaj powiedzieć? Mianowicie o tym, że nie tylko była tam przeprowadzona korekta lakieru, ale też auto straciło moc oraz wyskoczył czek. Takie były główne objawy. Okazało się, że problemem jest zawór EGR. Dość powszechny problem w tych modelach. Tutaj mam stary zawór. Tak on wygląda. Wymiana tego nie jest jakaś strasznie kłopotliwa, ponieważ zawór ten jest umieszczony z przodu silnika. Ja w tej BMC miałem do czynienia z 2-litrowym dieslem, ale podejrzewam, że boryka się z tym większość diesli, jeśli chodzi o F10. Ale nie to w tym odcinku jest najważniejsze. Moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest to, że potem zgłębiając temat dowiedziałem się, że wiele tych BM-ek zwyczajnie staje w płomieniu. O co chodzi? Dotyczy to poniekąd też zaworu EGR, a konkretnie chłodniczki zaworu EGR. Spaliny, które wpadają do silnika, muszą być gdzieś schłodzone i to zadanie pełni właśnie chłodniczka EGR. Niestety w modelu F10 jest ona felerna i potrafi przedostawać się przez nią płyn chłodniczy, co w kontakcie z gorącymi spalinami może spowodować zapłon i w niejednym modelu F10 już stało się tak, że po prostu auto się spaliło. Nawet czytałem gdzieś o przypadku, że było to zaraz po kontroli w serwisie. Taka BMK spłonęła. Wiem, że na to jest prowadzona akcja serwisowa, więc śmiało dzwońcie do serwisów. Tam na pewno panowie Wam potwierdzą te info. Oraz jeżeli będzie taka możliwość, umówcie się na wymianę tej chłodniczki. Jakie są pierwsze objawy tego, że nasza chłodniczka może przeciekać? Na pewno jest to ubywający płyn chłodniczy, także myślę, że też częsta kontrola poziomu tego płynu może nas uchronić zwyczajnie, lub jeżeli widzicie, że Wasze dziesiątki już mają większe przebiegi, wymieńcie tą chłodniczkę profilaktycznie, czy na akcji serwisowej, czy we własnym zakresie. Na pewno taniej to wyjdzie niż spalony brak. Odcinek krótki i treściwy. Myślę, że trafi do jak największej ilości posiadaczy F10, którzy często też o takich wadach nie mają pojęcia. Właśnie po to jest nagrywany ten odcinek. Myślę, że krótko, ale treściwie. Więc trzymajcie się do następnego. Hej!